Cały czas jestem atakowany. Weganizm to choroba. Dlaczego tak się katujesz? Dokonałbyś w końcu tej apostazji, bo bez niej to i tak jesteś katolikiem. Wyspowiadałbyś się i poszedł do kościoła i przeprosił księdza. Jak nie jesteś katolikiem, to nie jesteś Polakiem. Masz 40 lat. Chłopie, ogarnij się. Nie dla ciebie internety. YouTube i Twitche i tym podobne rzeczy. Zobacz, 7 lat tworzysz i tak gówno osiągnąłeś na YouTubie. Weź usuń wszystkie kanały z YouTube'a. Obciągnijcie mi, w zasadzie nie proszę, tylko błagam. Obciągnijcie mi. Ateisto, jak możesz bez Boga żyć? Wypierać się Boga, księży, którzy są sednem życia, esencją życia ludzkiego. Bez nich byś był nikim. Byś nie był wyedukowany, takim gołąbem. I pyrkol katoliku, kuźwa. Zmanipulowany, słaby umyśle. Tak? A może właśnie jesteście słabi katolicy? Bo dajecie sobą manipulować. Nie potraficie nadać sensu życia. Sami tylko potrzebujecie kogoś, kto wam wskaże. Wytresuje od małego berbecia. Hola, nie obrażaj Kościoła, bo w ten sposób też obrażasz ojczyznę. Bo Polska to Kościół, bez tego by nie było Polski, bez Kościoła, całego kraju. Byśmy byli pod zaborami czy pod innymi rzeczami. A tak to jesteśmy pod zaborem Kościoła katolickiego. Tak, byliśmy krajem świeckim. Zostaliśmy siłą, gwałtem nawróceni. I teraz nam wmawiają, że to są zbawcy. Dzięki temu mamy edukację i inne tam wodotryski. Zapominamy, że Polska to obywatele, ludzie, a nie jakaś tam wiara, która żeruje. Każe sobie haracz państwowi płacić, jałmużnę za to, żeby ludzi nie podburzali i inne tam sprawy. I to jest wolna Polska, demokratyczna Polska, gdzie na pierwszym miejscu stawia się katolików. Nie jesteś katolikiem, to masz przerąbane. A jeszcze powiedz, że jesteś ateistą. O Boże. Ps. Tak, jestem ateistą. Dumnie o tym mówię. Nie skrywam się z tym, bo nie uważam czegoś, że to jest złe. Mówię, co mi się nie podoba. Mówię też otwarcie, że nie wierzę w Boga, nie wierzę w tą teorię powstania świata. Bardziej mi bliska teoria wielkiego wybuchu, czy nawet ewentualnie wpływu jakichś pozaziemskich istot. To jest bardziej dla mnie logiczne, bardziej do uzasadnienia jakoś logicznie, niż jakieś tam bajeczki. Sorki, ale dla mnie tak to jest. Że nie potrzebuję, żeby nadać sensu swojemu życiu, jakiejś sekty. Zanim się oburzysz, przeczytaj sobie, zaznają się z definicją, co to jest sekta. Naraziłem się? A co? Kapłani rzucą na mnie klątwę? Swoimi czarami zaraz? W czarnych sutannach? Pojebać księdza!
spędza, jebać kościół. Ateista, istota zajebista. Ateista, istota zajebista. Ateista, istota zajebista. Weganizm to psychiczna choroba. Bo jak to można wytłumaczyć, żeby mięsa nie jeść? Przecież to podstawa żywienia człowieka. Trawą? Człowiek się nie nakarmi, nie dostarczy strawy wszystkich minerałów, witamin, etc., etc. Trawą nie. A kto powiedział, że weganie wcinają tylko trawę? Przecież jest mnóstwo roślin, mnóstwo różnych produktów, które nie są pochodzenia odzwierzęcego i można dostarczyć odpowiednie minerały, witaminy. Okej, trzeba brać witaminę 12, B12 łykać z proszku, ale myślę, że to jest niewielkie odstępstwo od tego, że żyjemy w symbiozie z planetą, nie szkodzimy jej, nie mordujemy zwierząt, nie jesteśmy palinożercami. Tak, palinożercami. Którzy, żeby zapewnić swoje mięso, byt, są w stanie wyniszczyć planetę. Lasy wykarczować pod uprawę paszy dla zwierząt. Ta sama ilość mogłaby wyżywić całą ludzkość. Po prostu. Już nie wspomnę o odchodach, o zużyciu wody, etc., etc. Pierdol się, wegański pojebie. Czyżby prawda w oczy kole? Tak, nie spożywam produktów odzwierzęcych, jestem wegan. Od ponad 4 lat? Dobrze mówię? Czy będzie teraz? Ale około 4 lat. Umówmy się tak. Tu jest szmat czasu. Dlaczego? Czyżby jakaś odklejka związana z pandemią? Bo tutaj, że czy inne rzeczy by mi tu odpyrkoliło? Nie. Na spontanie. To jeszcze było w 2019, w październik, listopad, jakoś tak na przełomie. Po prostu miałem dosyć konsumpcji mięsa. I przestałem jeść to mięso. I powiem szczerze, jak zobaczyłem, ile jest potraw, poczytałem, jak to dobrze, jest tyle różnych potraw. Różne rośliny mogą zastąpić składniki pochodzenia odzwierzęcego, bo też mają witaminy, też mają białko. Wiem, zaraz tu będzie burza komentarzy, że co ja pyrkolę. Spokojnie. Jedynie co, to trzeba, bo do badania dostosowania trzeba przyjmować witaminę B12. Spoczko. Dla mnie spoko. I tak jest do dzisiaj. Oczywiście te i aspekty, że tutaj ratowanie zwierząt, że nie trzeba tyle zwierząt produkować, że jest mniejsze spożycie mięsa, to jest ekologicznie, to korzystniej dla planety, bo konsumpcja mięsa to nie tylko, że hodowla, przestrzeń, hodowla paszy, etc., ale to są zanieczyszczenia. Zużycie nadmierne wody, etc. Tu nie chce się w to zwodzić wszystko. I po co hodować, po co mordować zwierzęta, jak można się bez tego odbyć? Oczywiście ja to robię tak sobie na razie sam. Tu dużo by było można takiego zapytania do mojej tej diety, utrzymania tego wszystkiego, ale żyję. Może było trzeba pójść do dietetyka, bardziej się postarać, przełożyć jeszcze. Tak, tym bardziej, że widziałem kiedyś dokument
na Netflixie czy gdzieś dokument, gdzie nawet sportowcy są, którzy kulturyści, którzy nawet diecie wegańskiej też czy inne osiągają różne wyniki. I ktoś mi powiedział, to wskaż mi, pokaż mi takiego sportowca. Szczerze mówiąc, na tą chwilę nie jestem w stanie, ale wystarczy poszukać w internecie, poszperać, zobaczyć. Nasz wegan jest mało, gdzieś lokalnie. Nie każdy jest nie wiadomo kim, jakimś tam sportowcem. I w sporcie niech się tym nie chwali. Tam liczy się sport, wyniki. Nieważne, czy wcinasz mięso, czy masz dietę wegańską. To jest fair play, to jest normalna atmosfera, tam się nikt nie hejtuje, nikt nie naskakuje na siebie. Może dlatego po prostu nie słyszymy o tym. Więc teksty typu do mnie, że weganizm to choroba psychiczna, czy dlaczego tak się katujesz, to możecie to sobie głęboko wsadzić w głęboką jaskinię. Łobuzy myśleli, że coś innego powiem. Bo naprawdę myślę o tym miejscu, myślałem. Żebyście sobie właśnie tam to wsadzili. Ale wiecie. Więc mnie to nie rusza. Mnie to... A że mówię o niektórych aspektach, o których ja widzę, że są plusy tego, minusy, gdzie to o tym głośno mówię, to jest moje prawo. Tak samo do kogoś uważać, mówić, że mięso jest lepsze. Tylko pytanie, bo mówisz, nie ma badań takich innych rzeczy. Są badania różne. Tylko i że to jest w ogóle weganizm, to jest taki biznes. Wymysł biznesowy, etc., etc. Tylko zastanówmy się na logikę. Tak bardzo na logikę pomyślmy. Co jest bardziej dochodowe na tą chwilę? Produkty wegańskie czy produkty odzwierzęce? Produkcja. Odzwierzęce? Tak. I już się jest atak przemysłu mięsnego, odzwierzęcego na produkty wegańskie, że to jest świństwo, że to jest złe, że parówka wegańska, sojowa nie może się nazywać, bo parówka jest z mięsa. Parówka to jest rodzaj, a nie z czego jest. Nazwa potrawy, wyglądu, formy, a nie z czego jest. Jak parówka sojowa, parówka drobiowa, to jest poprawne, tylko się z tym walczy. Dlaczego? Czyżby spadł strach, że mniejszy dochód będzie, mniejsze wpływy z sprzedaży mięsnych produktów? Kto tu ma się obawiać? Przemysł mięsny czy wegański? Bo te firmy wegańskie radzą sobie, operują na tej grupie docelowej, której są w stanie pozyskać i sobie normalnie żyją, funkcjonują. A tu są duże korporacje. Tak, wielkie korporacje. Jest miejsce w Polsce, gdzie są takie duże hale, by się wydawało, że to są hale przemysłowe, że jakieś rowery, czy produkcja, tego typu rzeczy. Nie! To są wielkie farmy kurczaków. W bestialskich warunkach, tam z tych hal śmierdzi, etc., etc. Naprawdę, w mało godnych warunkach to są produkowane jaja, to wszystko. Bo ktoś powie, że jajko to nie jest życie, to nie żyje. Przecież to jest... Dlaczego nie jesz jajek? Ale zobaczmy, w jakich warunkach teraz te jajka są produkowane. Żeby było tanie jajko. Te najtańsze jajka to jest wielka, to gdzie zwierzęta cierpią, etc., etc., żeby po najniższych kosztach szybko całe komory gazowe dla zwierząt.
Czy to jest komuna? Czy to jest w porządku? Były czasy, że my ludzie byliśmy przez pewnego człowieka, przez pewną ideologię też gazowani. To co, zwierzęta są gorsze? Więc jest mięso, jedz sobie te mięso, ale ode mnie się odpyrkol. Nie hejtuj, nie dogryzaj mi na streamach, czy gdzieś, czy w ogóle w komentarzach, że weganizm to choroba psychiczna. Okej, 10., 20. stream, mogłem to posłuchać, ale nie już 50. Nie cały czas, nie co każdy stream. 50 albo lepiej wiadomości. Mówię, czy to w przenośni. To jest mój wybór. Na tą chwilę wybór, czy mówię nie mięsu? Wiecie, jak wejdzie to mięso z próbówki, to praktycznie się wyeliminuje te rzeczy, te sprawy, dla których staram się mięsa nie jadać, co mnie bulwersują. Te moralne to już będzie troszeczkę inaczej. Oczywiście mięso z próbówki też jest hejtowane, że jest rakotwórcze, inne rzeczy wymyślane. Tylko ciekawe, kto to wymyśla. Ciekawe, kto te badania sponsoruje. Padwino, że ma w dupie w planety. To egoista, co ma za nic życie zwierząt. Komory gazowe to humanitarna metoda. Niech to powie dziadostwu prosto w oczy. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Elektryki to nie dla tego ziomka, bo trzeba kopcić co nie miara. Wygodnictwo nade wszystko. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Elektryki to nie dla tego ziomka, bo trzeba kopcić co nie miara. Wygodnictwo nade wszystko. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Oze to głupota, pewnie lepiej węglem truć. Nawet smog go nie rusza. Padwino, żerca, morderca. Oze to głupota, pewnie lepiej węglem pluć. Nawet smog go nie rusza. Padwino, żerca, morderca. 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 Oze to głupota, pewnie lepiej węglem truć. Nawet smog go nie rusza. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Padwino, żerca, morderca. Są różne ograniczenia. Co przez to rozumiem? Mentalne, społecznościowe, które są narzucone jakieś nam reguły przez społeczeństwo. Ogólnie wymagane w naszym kraju, w otoczeniu, tam gdzie żyjemy. Typu jak, nie wiem, wiara katolicka, czy po prostu tak zwane wychowanie, że uczucia,
szacunek do innych, robienie mniej więcej tak jak inni, są jakieś tam po prostu reguły życia, że pracujemy na etacie, że dobry obywatel to ma umowę o pracę, 8 godzin idzie, odpracuje swoje, wróci do domu. A już takie dziwaki, które, nie wiem, chociażby w internecie sobie działają i mają z tego pieniądze, a jak mają większe pieniądze, to już ból dupy. Czy na przykład po prostu człowiek sobie wynajmuje w pewnym momencie mieszkania, gdzieś tam sobie robi oszczędności, zarobił i żyje po prostu tych oszczędności sobie. I nie pracuje, bo już swoje wypracował. O, to już jest... Więc to jest różnie z tym. Że powinniśmy tak robić, tego nie wypada, tego nie rób. Tutaj co ludzie powiedzą? Moje ulubione powiedzonko, nie rób tego, bo co ludzie powiedzą? Zresztą jest u mnie taki odcinek o tym, stary, sprzed 6 lat, tutaj na Niewyparzonej Gębie, ale sobie możecie go zobaczyć. I teraz powiem, co ja o tym sądzę. Ja szczerze mówiąc, od dłuższego czasu mam to w dupie. W dupie, w dupie, w dupie głęboko. Ups, sorki. Bo mamy życie jedno. Chcę żyć po swojemu. Oczywiście to się z krytyką, z oporem, z tym, że inni próbują mimo to mnie ukształtować, żebym żył tak, jak wypada. A jak chcę jakoś inaczej próbować, to nie. Ciszej, tego nie mów, bo tu ktoś ci na policję weźmie, albo to coś gdzieś tam to zaraz byś miał problemy na policji. To był taki jeden, który mi groził po opublikowaniu jednego odcinka. I co? Ani wichu, ani słychu. Co najlepsze, dostałem informację od osoby, która się orientuje w prawie, że może mi Więc życie jest życiem. Szczerze mówiąc, nie wierzę w uczucia. W życie pozaśmiertne, w czegoś takiego jak dusza, stoję mocno na ziemi. Po prostu chcę być sobą. Oczywiście to się spotyka z niezrozumieniem, z krytyką, z próbowaniem mnie utemperowania przez pewne osoby. I powiem wam tak, częściej to gdzieś tam się sugerowało, może to delikatnie, spokojnie, grzeczniej, bo tego nie wypada, to. I właśnie przez takie coś ten kanał na 6 lat, można powiedzieć, że zamarł. Ale koniec z tym. Koniec. Mam w dupie innych opinie, tych tak zwanych wiedzących lepiej. Bo jakbym się tym nie sugerował przez całe życie, tylko robił po swojemu, może bym był w wielkiej dupie. Bagnie wielkim. Ale przynajmniej ze swoich decyzji i nie żałował. A może jakbym się tu nie sugerował, to może by tak, czy tak wyszło. Więc postępuję od teraz tak, jak chcę, w jaki sposób chcę i zobaczymy, gdzie mi to doprowadzi. Oj, wiem, zaraz będzie, że kurwa pod mostem, czy gdzieś tam wylądujesz. Może i tak. Ale będę sobą. On będzie sobą.
A może wręcz przeciwnie. Czas pokaże. Bo są pewne sytuacje w życiu, które po przeanalizowaniu doszłem do wniosku, że ja bym zrobił po swojemu, a nie sugerował się tak zwanymi wiedzącymi lepiej. Prawdopodobnie by było dużo lepiej miałbym w życiu. Bo chciałem coś zrobić, co parę lat później ktoś robił i mu to wyszło. Się okazało to hiciorem. W dłuższej perspektywie czasu. Więc nie trzeba się wahać, myśleć, być sam. Bo przede wszystkim żyć dla siebie i żyć tak, żebyśmy my siebie akceptowali, a jak inni nas nie akceptują, to nie nasz problem, tylko innych problem. Pamiętajcie o tym. Jest moim paliwem, nie trucizną. Zagrzewa mnie do działania, motywuje, żeby dalej tworzyć kolejne projekty, kolejne dzieła na tym kanale i na innych kanałach, dalej streamować i inne rzeczy robić, na co mam ochotę. Tym paliwem, daj tym paliwem, daj tym paliwem, daj tym paliwem, daj tym paliwem. Daje mi siły, by walczyć dalej i jest moją motywacją, by tworzyć dalej. Hejt jest tym paliwem, daj tym paliwem. I się nie boję hejterów, naprawdę nie boję się. Bo co, przybędzie wielki ptak i zrobi jesień średniowiecza z mojego tyłka?